60% poprawa jakości odtwarzanej muzyki po zastosowaniu aktywnego bloku uziemiającego i karbonowej podstawki pod sprzęt, która stabilizuje pole elektromagnetyczne. A wszystko to potwierdzone świeżutkimi, ślepimi testami z niedawno zakończonego CanJam 2026, które przeprowadziła firma Synergistic Research, a które podsumował Claude AI w postaci 18-stronicowej białej księgi. Komu by się chciało przez to przebrnąć, żeby zweryfikować te wszystkie twierdzenia, prawda? Kto jest na tyle szalony? Cześć, jestem Marcin, oglądasz Ton Składowy, czyli kanał o największych absurdach branży audio. Zasubskrybuj po więcej, a jeśli materiał Ci się spodoba, będę wdzięczny za kciuk w górę. Synergistic Research dumnie ogłosiło, że przeprowadziło niezależną ocenę percepcyjną z udziałem 63 słuchaczy. 3 identyczne zestawy słuchawkowe, taki sam wzmacniacz, taki sam DAC, takie same słuchawki. Jedyna zmienna? Rzekomo. Środowisko elektromagnetyczne, czyli dziwne akcesoria od Synergistic Research, nie licząc tam kabelków, routerów i tak dalej. Brzmi naukowo, w końcu mają research w nazwie. Zanim przejdziemy dalej, kilka słów od sponsora dzisiejszego odcinka, którym jest Surfshark, czyli dostawca usług VPN. Jeśli chcecie sprawdzić usługi multimedialne, które nie są oficjalnie dostępne w naszym kraju, takie jak na przykład lubiany przez Audiofili Qobuz, to tutaj wchodzi pierwsza wielka zaleta Surfsharka. Wystarczy jedno kliknięcie, zmieniamy wirtualną lokalizację i gotowe, zyskujemy dostęp do usług i treści niedostępnych w naszym kraju. Ale Surfshark to nie tylko streaming, pewnie często logujesz się na różne fora internetowe, sklepy czy bazy danych, jak chociażby Discogs. A więc tu przyda się ciekawa funkcjonalność, jaką jest Surfshark Alert. Jest to usługa, która monitoruje, czy mój adres e-mail albo inne dane wrażliwe nie wyciekły do sieci. Co jest w tym wszystkim najlepsze? Jedno konto obsługuje nieograniczoną liczbę urządzeń, mają ponad 4,5 tysiąca serwerów w ponad 140 krajach na świecie. I co kluczowe dla prywatności, nie zbierają żadnych logów waszej aktywności. Jeśli chcecie zadbać o swoje bezpieczeństwo i uzyskać dostęp do multimediów z całego świata, wejdźcie na surfshark.com/tonskladowy lub użyjcie kodu tonskladowy. Z tym kodem zgarniecie aż 4 dodatkowe miesiące Surfsharka. Kto zna tę firmę, ten wie, że nie zatrudnia ona żadnych naukowców, a szefem jest 50-letni playboy sprzedawca, który chwali się Ferrari w kolorze firmy w mediach społecznościowych. I wcale nie chodzi o to, że badanych było 63, bo to wystarczająca ilość. Nie chodziło nawet o to, że zestawy stały obok siebie i skoro te urządzenia elektromagnetyczne działały na jedno, to chyba działały na wszystkie, bo przecież nie ekranowano ich ołowiem. Zanim do tego dojdziemy, powiedzmy o tym, jakie urządzenia tam w ogóle testowano. Bo tu zaczyna się ciekawie. Synergistic Research oferuje nam całą gamę rozwiązań dla środowiska elektromagnetycznego. Te rozwiązania przynajmniej bardzo mocno reklamują w ostatnim czasie. I w teście mieliśmy 3 zestawy. Zestaw bazowy, zestaw z podstawową gamą akcesoriów Synergistic Research i zestaw z topowymi akcesoriami tejże firmy. I już czort z tym, że mieliśmy tam audiofilski router czy audiofilski przełącznik sieciowy, o których wspomniałem. Mnie najbardziej bawi to, że do słuchawek podłączono przewód Foundation XL, który wygląda tak, a w zestawie referencyjnym podłączono kabel SRX XL. Nawet nie chodzi o to, że to kawałek drutu za ponad 100 tysięcy złotych, i to grubo ponad 100 tysięcy złotych. Kabel głośnikowy tej serii kosztuje 248 tysięcy złotych za bodajże 2-metrowy fragment. Nie udało mi się znaleźć słuchawkowego, ale wydaje mi się, że nie będzie dużo tańszy. Powiedzcie mi, co to za ślepy test, gdzie testujesz sprzęt Synergistic Research na stanowisku Synergistic Research, gdzie dosłownie przy twarzy masz logo Synergistic Research, a kable słuchawkowe, które dociążają twoją głowę, ważą kilogramy i też mają logo Synergistic Research. To już do ciężkiej anieli bardziej sugestywnym być nie można. Przecież nawet jak byś zasłonił oczy uczestnikowi, to po wadze kabla by zgadł, który zestaw jest bardziej audiofilski. Ale to nie wszystko. Wśród testowanych urządzeń mieliśmy również Tranquility Base Carbon, morze spokoju, prawda? Opisywane jako urządzenie neutralizujące szkodliwe pola elektromagnetyczne. W rzeczywistości umieszczanie aktywnego generatora pola, bo tym to urządzenie jest. Prawdopodobnie o niskiej częstotliwości, takiej jak rezonans Schumana, o którym zaraz pod urządzeniem audio wprowadza dodatkowe pole elektromagnetyczne, a nie je neutralizuje. Na dodatek obudowy sprzętu audio są ekranowane, aby chronić wewnętrzne obwody przed zewnętrznymi polami, takimi właśnie jakie generuje ta zabawka. Już chyba nie muszę wspominać, że nie ma jakichkolwiek dowodów mierzalnych oczywiście na to, że zewnętrzne pole
elektromagnetyczne miałoby stabilizować cokolwiek wewnątrz DAC-a czy wzmacniacza. Active Ground Block SX ma tworzyć czystą masę. Masa w systemie audio to punkt odniesienia dla sygnału. Łączenie obudów urządzeń do zewnętrznego pudełka z aktywnym polem nie zmienia parametrów elektrycznych samej ścieżki sygnałowej w sposób mierzalny. Nie wiem, THD plus N, signal to noise ratio, nic z tych rzeczy. Chyba że w systemie występuje pętla masy, ale pętle masy rozwiązuje się znacznie tańszymi i prostszymi metodami, a nie drogimi, aktywnymi blokami uziemiającymi. FEQ Carbon, czyli taki ichszy rezonator fal Schumana. Wykorzystuje częstotliwość elektromagnetyczną 7,83 Hz, o której zresztą zrobiłem osobny materiał, w którym m.in. tłumaczę, skąd wziął się mit, że taka fala poprawi odsłuch czy samopoczucie. Pokazuje moją korespondencję z NASA, na których rzekome dane powołują się osoby twierdzące, że ta fala ma wpływ na samopoczucie, a także na koniec podsumowuje, dlaczego tak niewielkie anteny nie są fizycznie w stanie wyemitować tak niskiej częstotliwości elektromagnetycznej. Przypomnę tylko, że długość tej fali mierzy się w tysiącach kilometrów i jej dokładna długość jest ciupkę mniejsza od obwodu kuli ziemskiej. No to powodzenia w emitowaniu takiej fali z, nie wiem, 30-centymetrowej antenki. Twierdzenie, że wpływa ona na scenę dźwiękową w słuchawkach MM500 na hali Kenjam jest fizycznie nieuzasadnione. Jeśli chcecie wiedzieć więcej o rezonansie Schumana, to odsyłam do mojego materiału na ten temat. Gdzieś tutaj zrobię odnośnik. Załóżmy jednak, że sprzęt dobrano tak, że nie wiesz od razu, czego słuchasz. Co więc nie grało w tym teście? Po pierwsze, głośność. Ted Deney, prezes Synergistic Research, w poście podsumowującym pierwszy dzień testów stwierdził, że głośność pomiędzy trzema testowanymi systemami była taka sama, identyczna. Ale w Białej Księdze czytamy coś, co przeczy tym słowom. Wyrównanie poziomów głośności w trzech zestawach było niemożliwe. Poziomy głośności były dobierane indywidualnie przez słuchacza i dla każdego utworu. Czyli rozumiecie, ktoś mógł podejść, dać głośniej, dać ciszej, zostawić tak te słuchawki i potem zakładasz je na głowę i myślisz, że o, to brzmi lepiej. No bo w psychoakustyce przyjmuje się, że różnica zaledwie około 0,2 dB wystarczy, by słuchacz uznał głośniejszy sygnał za lepszy, nie zdając sobie sprawy przy tym, że to tylko głośność. W tego typu testach wyrównanie głośności jest możliwe, a nawet konieczne, ale nie na oko, ani nie na ucho. Do tego wykorzystuje się na przykład oscyloskop, który pozwala nam na osiągnięcie dokładności dużo poniżej progu słyszalności. Taki test, gdzie każdy sobie ustala głośność, to jak testowanie dwóch samochodów, z których jeden, dajmy na to zielony, ma lekko wciśnięty pedał gazu i dziwienie się, że ten drugi, czerwony, który ma wciśnięty gaz do dechy, jest jakby szybszy. No przecież wiadomo, że chodzi o kolor, prawda? Po drugie, ślepa próba, albo raczej jej brak. Badanie było jawne i to już chyba sobie wyjaśniliśmy. Słuchacze doskonale wiedzieli, czego słuchają i pokazał to sam Ted Deney w kolejnym poście, gdzie chwalił się wizytą znanego redaktora, który jest uchwycony na zdjęciu podczas testowania tych zestawów. I Synergistic Research argumentuje, że testy ABX w tej Białej Księdze to zły test do określenia badanego fenomenu, ponieważ daje binarne odpowiedzi. Słychać albo nie słychać. No chyba o to chodzi, prawda? Ponadto takie testy są negowane, bo wymagają zbyt krótkiego czasu odsłuchu, ale autorzy zapominają o jednym. A może pamiętają, tylko na tym opierają swój marketing. Efekt placebo i błąd potwierdzenia to potężne siły. Jeśli wiesz, że słuchasz zestawu, który jest obłożony akcesoriami za setki tysięcy dolarów, nawet nie złotych, a już w ogóle jeśli wiesz, co to za akcesoria, znasz komunikację marketingową marki, to podświadomie szukasz poprawy. I pewnie dziwisz się, że ten znany redaktor nie zwrócił na taką drobnostkę uwagi. Pierwszy raz w audiowodu, prawda? Metodyka badania, którą tu wybrano, jest w zasadzie klasyczną w tego typu dokumentach, bo powiem tu, że takich białych ksiąg na tym kanale wyjaśniłem już przynajmniej 2? Nie pamiętam. Było ich kilka. Zastosowano tutaj test preferencji, który z założenia nie jest testem ślepym. Słuchacz wie, czego słucha, widzi, czego słucha i ma w ankiecie wskazać, co mu się bardziej podoba w takiej subiektywnej skali w kilku określonych kategoriach. No i tu w zasadzie mógłbym zakończyć ten materiał, bo to dyskwalifikuje ten dokument w ogóle z dyskusji. W ten sposób można udowodnić, że Ziemia jest płaska. Ale wiem, że jeśli to zostawię tutaj, to panowie audiofilowie stwierdzą, że czegoś się boję. Otóż wręcz przeciwnie. Weryfikowanie takiego dokumentu jest dla mnie jak zabieranie dziecku cukierka. A ja lubię cukierki. Chyba przyniosę cukierki. Poczekajcie chwilkę. Dobra, nie mam cukierków, mam batoniki. Synergistic Research poszło o krok dalej, twierdząc, że ich dane zostały przeanalizowane przez obiektywne AI. Claude'a od Anthropic. I AI zidentyfikowało spójny i statystycznie koherentny wynik. Och, jak mądrze brzmi. Wow! Sztuczna inteligencja potwierdza magię kabli. Ale czyżby? W ogóle zatrzymajmy się tutaj na sekundę, bo chciałem podkreślić, że pan Theodore Walton Deney III korzysta z Claude również do
wyjaśniania kablosceptyków w komentarzach pod swoimi postami. Czyli dosłownie ktoś mu odpowiada na post mniej lub bardziej merytorycznym czy kulturalnym zdaniem odrębnym, a koleś kopiuje ten komentarz do AI i promptuje coś w stylu merytorycznie zaoraj tego kolesia. Takich czasów dożyliśmy, serio. Wracając do meritum. Prawda jest taka, że AI, czy to Claude, czy GPT, czy Gemini, to tylko bardzo zaawansowany słownik T9, którego głównym celem jest nie wkurzyć cię. Jeśli wprowadzisz do niego dane obarczone błędami metodologicznymi, jak brak wyrównania głośności, efekt placebo i na dodatek karmisz go postami, w których model wyjaśnia kablosceptyków, to taki model wie, jakiej odpowiedzi oczekujesz. I taką odpowiedź otrzymasz, ale że nie będzie to ona zgodna z prawdą, no cóż, moi drodzy. AI to nie jest encyklopedia. Taki model językowy nie zweryfikuje, czy zjawisko faktycznie istnieje. Tak jak na przykład badane tu kondycjonowanie zasilania i tłumienie szumu elektromagnetycznego. Ono na podstawie historii promptów założy, że to prawda i pod tezę stworzy dokument. Zresztą nawet nazwa dokumentu udostępnionego na stronie kończąca się na wersja 4 pokazuje, że chyba 3 poprzednie nie były wystarczająco sugestywne. Byliście kiedyś na Dniu Pieroga? Albo na targach audio? Wiecie, jaki tam jest gwar, prawda? W Białej Księdze Synergistic Research podkreśla, że testy odbywały się w otwartej przestrzeni konwencyjnej na Kędziem w warunkach wysokiego poziomu hałasu otoczenia. Tak napisali. I co więcej, stwierdzili, że te niekorzystne warunki działały przeciwko ich wynikom, bo maskowały subtelne detale, które ich produkty rzekomo poprawiają. AI właśnie zaorało ten test, ale w taki pięknie subtelny sposób, że poezja. Ale to nie koniec. Do testu w środowisku hałasu wykorzystano słuchawki Audeze MM500, czyli sprzęt o podobnej konstrukcji do tego tutaj modelu MM100. Izolacja tych słuchawek jest praktycznie zerowa. Wiem, bo używam. A teraz wyobraźcie sobie, że wokół rozmawiają ludzie, nie wiem, jest gwar, a wy oceniacie realizm brzmienia instrumentów, autorytet basu i ogólną muzykalność systemu, bo między innymi takie parametry oceniano. Ale o tym później. Jeśli produkty Synergistic Research wprowadzają subtelne zmiany w polu elektromagnetycznym, które przekładają się na mikrodetale, ślady zanikania, czarne tło i głębie sceny dźwiękowej, to właśnie te elementy są najbardziej wrażliwe na hałas w warunkach głośnej hali. Te rzekome mikroskopijne różnice powinny być całkowicie niesłyszalne. A jeśli słuchacze raportowali 60% poprawę w takich warunkach, to jest to raczej dowód na siłę sugestii, efekt placebo lub po prostu różnice w głośności, a nie na działanie akcesoriów. No i kolejny cukierek zabrany. No dobrze, ale ponownie załóżmy, że to wszystko, o czym powiedziałem wcześniej, nie ma żadnego znaczenia. Co oni tam właściwie mierzyli? Otóż, jak już wcześniej wspomniałem, słuchacze oceniali systemy przy użyciu 11 parametrów percepcyjnych oraz jednego pytania binarnego, które brzmiało: jeśli system A i system C mają niemal identyczne pomiary RLC, czyli ten system bez akcesoriów i ten system z turbo dowalnymi akcesoriami, mają niemal identyczne pomiary RLC, czyli rezystancja, indukcyjność, pojemność, czy uwierzyłbyś, że specyfikacja techniczna w pełni opisuje to, co właśnie usłyszałeś? Nie żeby to było pytanie z tezą, takie sugestywne, prawda? Na dodatek technicznie niepoprawne, bo zatrzymajmy się tutaj znowu na chwilkę. Żeby cokolwiek zrozumieć z pomiaru, trzeba wiedzieć, co się mierzy, po co się mierzy, gdzie się mierzy i potrafić taki pomiar zinterpretować. To chyba oczywiste, co nie znaczy, że łatwe. Mierzenie parametrów RLC ma sens przy badaniu na przykład różnic między, nie wiem, 2 przewodami. Natomiast tutaj mierzymy taki parametr dla całego systemu. Znaczy, to czy mierzymy, to jest akurat w czystej teorii, bo takich pomiarów nie dokonywano. Pytanie było czysto hipotetyczne. Przy pomiarach całego systemu w tym konkretnym kontekście te parametry nie mają sensu. I samo to, że zebrano odpowiedzi na takie pytanie, świadczy o tym, że słuchacze nie mieli wiedzy technicznej. Co oczywiście nie jest dziwne, bo tak naprawdę, żeby zrozumieć to pytanie albo brak jego sensu, trzeba mieć jako takie pojęcie o elektrotechnice. I żeby nie było, ja też elektrotechnikiem nie jestem, ale coś mi w tym pytaniu nie grało, więc podesłałem to pytanie do Tomka Pierczyka, do eksperta, który wyjaśnił mi to w bardzo ogólnym porównaniem motoryzacyjnym, które trafnie naświetla problem mierzenia parametrów RLC całego systemu. Co z tego, że nasz silnik może mieć zmierzone 500 koni mechanicznych mocy, jak pompa paliwa dostarczy paliwa dla 200 koni mechanicznych, a skrzynia odbierze 150 koni mechanicznych. I podkreślam, to nie jest argument, to jest zobrazowanie tego przykładu. Swoją drogą Tomek nosi ze sobą podręcznik do elektrotechniki. Serio, on mi wysyłał zdjęcia stron tego podręcznika. A był w trasie. Dodam tutaj, że wiele osób nie odpowiedziało na to pytanie, co Claude podsumował
stwierdzeniem, że terminologia była zbyt techniczna, a uczestnicy nie wiedzieli, co oznaczają parametry RLC. No, nic dziwnego, prawda? Ale teraz chciałbym jeszcze postawić taką moją hipotezę na temat tego, dlaczego to pytanie zostało w ogóle zadane. Widzicie, jak wcześniej wspomniałem, Theodore Walton, Denney III, kłóci się z kablosceptykami za pomocą Claude AI. I tak się składa, że ja te kłótnie hobbystycznie z zacięciem śledzę, wcinając te cukierki, co wcześniej zabieram audiofilom. Zresztą widać, prawda? I te kłótnie zazwyczaj dotyczą wpływu kabli na dźwięk. I tam AI zawsze kończy argumentację zmierzając do parametrów RLC kabla. No wydaje mi się, że pan Theodore Walton Denney III uznał, że RLC to taki ostateczny argument kończący wszelkie dyskusje. Mimo że tam ludzie mu wyjaśniali, że to nie jest prawda i merytorycznie go tam punktowali. Nie jest ważne, AI zawsze wygrywa każdą dyskusję, przynajmniej w głowie tego, który pyta to AI, prawda? I chłop chciał pewnie zadać pytanie o to, czy wiedząc, że systemy mają takie same parametry techniczne, akceptujesz, że mogą mieć różne brzmienie, ale chciał przy tym zabrzmieć mądrze, nie wiem, zrobić to w taki sposób, który brzmiałby technicznie i naukowo. No i wyszedł taki ulep, że od 5 minut produkuje się, żeby wyjaśnić meandry umysłu sprzedawcy kabli. Wow. Dobra, bo już się ciuksy kończą. Przejdźmy do parametrów subiektywnej oceny brzmienia. Wyciągnę wam teraz z dokumentu opis tych parametrów. Wyobraź sobie, że siadasz przy zestawie słuchawkowym, twoja głowa ugina się od ciężaru kabla, wzmacniacz słuchawkowy jest ustawiony tak głośno, jak siedzący przed tobą 74-letni miłośnik klasyki go ustawił. Wokół gwar i dostajesz kartkę z opisem, że masz oceniać swój ulubiony utwór Cradle of Filth, który właśnie włączyłeś w następujących parametrach. Szerokość sceny dźwiękowej. Ocena, czy dźwięk wykracza poza muszlę słuchawek, czy pozostaje wewnątrz głowy. Głębia sceny dźwiękowej. Warstwowanie przód-tył oraz zdolność do postrzegania odległości między instrumentami. No powodzenia w Cradle of Filth. Obrazowanie i separacja, czyli zdolność do precyzyjnego umiejscowienia każdego instrumentu w jego własnej przestrzeni. Mikroszczegółowość, czyli percepcja subtelnych dźwięków, takich jak oddech, przesunięcia palców po strunach, tekstura strun czy pogłos pomieszczenia. Szybkość transientów, czyli precyzja i naturalność rozpoczynania oraz kończenia się dźwięków. To nie jest definicja transientu, ale nieważne. Wybrzmiewanie. Możliwość śledzenia dźwięku aż do całkowitej ciszy. Czarne tło, czyli ocena czy cisza między dźwiękami jest idealna, czy też występuje ziarnistość lub zamglenie. Barwa i masa, czyli realizm brzmienia instrumentów, ich naturalna waga i tekstura. Wysokie tony i powietrze, czyli treble and air. Rozciągnięcie i blask wysokich tonów oraz bez poczucia szorstkości czy zmęczenia. Autorytet i tekstura basu, czyli ocena, czy bas jest zwarty, teksturowany i namacalny, czy też luźny i jednostajny, ale autorytet? Muzykalność. Holistyczna reakcja na system. Czy muzyka angażuje słuchacza, czy skłania go jedynie do analizy sprzętu? To są dosłowne stwierdzenia z karty ankietowej. Muzykalność. W recenzjach często czytamy, że aż nóżka sama tupała. Wiecie, dlaczego w ślepych testach daje się z góry założony repertuar? Ano właśnie dlatego, żeby na przykład artefaktu kompresji stratnej nie wziąć za mniej czarne tło i słabsze wybrzmiewanie. Bo tak się składa, że te dwa poetycko opisane parametry dźwięku są tym, co wycina kompresja stratna. A samemu dobierając repertuar z serwisu streamingowego możesz odpalić, nie wiem, wersję stratną w masteringu, którego nie znasz i uznać, o kurczę, ale masakra, albo o Jezu, ale fajnie brzmi. No ale jak już zabieramy cukierki, to zabierzmy je wszystkie. Przypominam, że w badaniu były 3 systemy. Jeden bez akcesoriów, drugi z akcesoriami ze średniej półki, w portfolio tego producenta oczywiście, i trzeci z akcesoriami z topu oferty firmy. Z tych ankiet wynika, co następuje. System obłożony akcesoriami średniej półki był lepszy od referencji o 30%, a system z akcesoriami z top półki o 60%. Najbardziej wzrosła muzykalność systemów, którą w przypadku tego topowego oceniono o 66% lepszą, a w piku nawet o 78%, bo tam też brali pod udział, pod wzgląd jakby czas, kiedy to było, czy pierwszy dzień, czy drugi i tak dalej. Ale, i to będzie ważne za chwilę, autorytet i tekstura basu była lepsza o prawie 60%, a obrazowanie, separacja i mikroszczegółowość wypadały między 62 a 64% lepiej od referencji. Tu w sumie powinienem jeszcze dodać, że jeżeli robi się takie badania z dźwiękiem ambientowym, to on musi być na stałym natężeniu, no bo jeżeli ktoś przyjdzie i ma głośny gwar z tyłu, to da głośniej i jakby co to w ogóle jest za wartość, jeżeli porównujesz ludzi, którzy porównywali
systemy. No nawet podczas jednego badania to się nie będzie zgadzać. Dobra, wracam. Bo tak się dziwnie złożyło, że poprawa jakości dźwięku jest nie tylko mierzalna percepcyjnie w ekstremalnych warunkach akustycznych, ale również wprost proporcjonalna do ceny akcesoriów. Claude podsumowuje, że uzyskane wyniki należy traktować jako dolną granicę możliwości systemów, czyli że może być jeszcze lepiej w cichym środowisku. Dziwne jest tylko to, że sztuczna inteligencja nie powiązała tego wyniku z krzywymi jednakowej głośności. Bo tak się przypadkiem składa, że nasze uszy nie słyszą wszystkich częstotliwości tak samo głośno. Mimo że obiektywnie, czyli mierząc decybelomierzem, mogą one mieć takie samo natężenie. To, co słyszymy, zależy od tego, jak głośno słuchamy. I teraz przypominam, jednym z parametrów, który uległ największej poprawie, był autorytet basu. No i nie zgadniecie, której częstotliwości najszybciej przybywa przy zwiększaniu głośności. No właśnie dołu. Ale dziwne, że Claude tego nie zauważył. A może zauważył w wersji, nie wiem, pierwszej albo drugiej, ale tego się nigdy nie dowiemy. To badanie Synergistic Research na CanGem 2026 ma robić wrażenie, ma być imponujące. Odbiorca nie ma go rozumieć. On ma mieć świadomość, że taki dokument powstał, że brzmiał mądrze, że tam były użyte, wiecie, koherencja, metodyka, metodologia, takie słowa trudne. Odbiorca ma mieć w podświadomości takie bezpieczne miejsce, do którego można uciec przed dysonansem poznawczym, bo w ślepych testach wyszło, że to ma znaczenie, w sensie te akcesoria mają znaczenie, więc to musi mieć znaczenie, prawda? Mógłbym jeszcze sporo na ten temat opowiedzieć, ale tak szczerze mówiąc, szkoda prądu. Bo dla odbiorcy, dla którego stworzono ten marketingowy przekaz, nie ma znaczenia, że zapada się on pod ciężarem podstawowych zasad metodologii naukowej. Brak wyrównania głośności, jawność tekstu i to taka ekstremalna jawność testu, wykorzystanie AI jako narzędzia do legitymizacji subiektywnych odczuć, a także fizyczna niemożność działania ich produktów w deklarowany sposób, no bo nie ma czegoś takiego jak kondycjonowanie masy. A wszystko to wskazuje na jedno. Na to, że niektóre firmy produkujące akcesoria audio voodoo doskonale zdają sobie sprawę z tego, że sprzedają ludziom nie tyle działające produkty, co poczucie wyjątkowości. Zamiast jednak powiedzieć, to jest biżuteria, tworzą potrzebę, wytwarzają strach, a potem tworzą pseudonaukowe rozwiązanie tego problemu, które ma uzasadniać wydanie pieniędzy na akcesoria, które nie robią nawet ping. Znaczy róbcie z kasą co chcecie, nie? Nie mój problem. Wydawajcie na cukierki więcej, bo nie mam czego zabierać. Chciałem jeszcze raz podziękować sponsorowi dzisiejszego odcinka, jakim jest Surfshark, i pamiętajcie, z kodem ton składowy 4 dodatkowe miesiące usługi VPN. Dzięki za dźwięki, a Surfsharkowi dzięki za dzięki.